I witam Państwa w magazynie Czarne Niebo po krótkiej przerwie, bo to jest nowa seria, tak jak zapowiedzieliśmy, nowa seria magazynu Czarne Niebo. Można powiedzieć, że to jest pierwszy odcinek drugiej serii magazynu Czarne Niebo. Trochę Państwa przetrzymaliśmy w niecierpliwości, czy się pojawimy, czy powrócimy. Powracamy, jak będziecie Państwo dzisiaj widzieli w nowej formule, ale ten szybki powrót wymusiły też na nas wydarzenia i można powiedzieć, że dzisiaj jest wydanie magazynu specjalne, wydanie magazynu Kursk. Zaczynamy. Czarne niebo. Czarne Niebo, magazyn, wydanie tygodniowe czy cotygodniowe. Wita się Paweł Bobołowicz, a ze mną oczywiście nasi współpracownicy, nasi korespondenci. Tradycyjnie w Kijowie Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, Dmytrze. Witam wszystkich serdecznie. W Lwowie Artur Żak. Dzień dobry, Arturze. Dzień dobry, kłaniam się nisko. W Lublinie Piotr Mateusz Bobołowicz. Dzień dobry Państwu. I nasz zawsze przy nas funkcjonujący trochę jak duch, bo Państwo wcześniej nie widzieliście i nie słyszeliście, a tym razem będziecie Państwo mogli na pewno słyszeć, a czasem też zobaczyć reżyser, osoba, która odpowiada za realizację naszego Czarnego Nieba, czyli Lech Rustecki. Dzień dobry, Lechu. Dzień dobry, okazało się, że żebyście wy mogli mnie słyszeć, to ja muszę się tak na ekranie pojawić, także witam z Vintage Studios, mam nadzieję, że połączenia internetowe będą dobre i prądu wystarczy w każdej z lokalizacji. Mamy taką nadzieję, nagrywamy w piątkowy wieczór, więc potrzebujemy oczywiście prądu i do tego, żeby oświetlić nasze pomieszczenia, miejsca, ale też do tego, żeby był internet. Na razie sytuacja na Ukrainie, jeśli chodzi o dostarczanie energii elektrycznej, się poprawiła. Nie ma już tych planowych wyłączeń, o których Państwu opowiadaliśmy. Sytuacja jest stabilna, ale dzisiaj chcemy porozmawiać o czymś, co nas chyba wszystkich zaskoczyło, mianowicie wojska Ukrainy weszły na teren Federacji Rosyjskiej i chociaż pojawiły się tam drugi raz, ale wcześniej to było wejście Ochotniczego Batalionu, Ochotniczego Korpusu Rosyjskiego, tych ochotników rosyjskich, którzy walczą w armii ukraińskiej i nie miało to takiego charakteru, można powiedzieć wręcz oficjalnego wejścia na teren Federacji Rosyjskiej. A teraz wiemy, że od kilku dni wojska Ukrainy są na terenie Federacji Rosyjskiej, że podążają w kierunku Kurska, że zdobyły całkiem duży fragment terenu, a na pewno też ważny fragment terenu Federacji Rosyjskiej. Są według jednych źródeł wtargnęły w głąb 10 kilometrów, według innych 35 kilometrów. Najnowsze informacje na ten temat oczywiście zebrał Dmytro Antoniuk. Dmytrze, jak wygląda ta bieżąca sytuacja? Gdzie w tym momencie są ukraińscy żołnierze? Jak wygląda walka z wojskami Federacji Rosyjskiej na tym terenie? Do ostatniej chwili nie było informacji o tym w ogóle, kto to robi, tą operację ofensywną w obwodzie kurskim. Także pewności w tym, że to są wojska ukraińskie, nie było żadnej. Oczywiście my podejrzewamy, że to są nasi chłopcy i dziewczęta są tam i próbują walczyć z reżimem putinowskim, ale oficjalnego potwierdzenia tego nie było przez cały czas. I ja się bardzo cieszę z tego, że była po prostu dotrzymana taka cisza, tak zwana cisza radiowa, cisza w mediach, w ogóle nie było żadnej informacji i wszystko, co mieliśmy do tej chwili, do tej pory, mieliśmy w ogóle prawie z tamtej strony, ze strony rosyjskiej i mogliśmy tylko domniemywać, co się dzieje. No ale ostatnio już pojawiło się wideo z Sudży, czyli z bardzo ważnego miasta, które znajduje się za kilka kilometrów od granicy rosyjsko-ukraińskiej w obwodzie kurskim, gdzie już nasi chłopcy stoją i przy chyba biurze Gazpromu, bo tam jest bardzo ważny węzeł gazowy przez Sudrze, idzie ta nitka gazu, która z Rosji przez Ukrainę
idzie do Europy. No i więc nasze żołnierze już stoją, nazywają nawet swoją jednostkę i mówią, że wszystko jest w porządku. Sudzę jest pod naszym kontrolą, bo też do ostatniej pory nie było pewności, czy to miasto jest całkowicie pod naszą kontrolą, czy tylko częściowo, bo z tego co wiem, ukraińskie, a to już wiemy już o tym, no też nie do końca to jest informacja oficjalna, ale ukraińskie wojska, które tam operują w obwodzie kurskim, oni próbują jednak nie iść i nie atakować w leb, jak to robią Rosjanie, tak? Oni próbują manewrować, obchodzić jakieś wzmocnienie wroga i oszczędzać swoje wojsko po prostu, bo nas tak dużo nie ma jak Rosjan i w ogóle to, co się stało, co się dzieje przez ostatnie kilka dni, to zaskoczyło absolutnie wszystkich i przede wszystkim, i to jest najważniejsze, zaskoczyło Rosjan. No a teraz, jeżeli Lech wyświetli być może nam mapę, to pokażę na tej mapie, widzimy, że wojska ukraińskie widocznie mają takie rozgaludzenia, to po ukraińsku nazywa się rozgalędzienie, tak? Czyli my idziemy, próbujemy atakować Rosjan w kilku kierunkach. Po lewej, czyli na północnej wschód, tam próbujemy atakować w stronę miasta Rylsk, gdzie w tej nocy akurat zniszczyliśmy kolumnę i z różnych źródeł jest informacja różna, że nawet nie jedną kolumnę została tam zniszczona pod Rylskiem. Po centrum widzimy, tak na północ atakujemy w kierunku miasta Lwow, a na północny zachód atakujemy w kierunku samego Kurska. I ta najważniejszy kierunek naszego ataku jest ten po centrum, bo wyżej, za jakichś tam kilkadziesiątków kilometrów, niektóre źródła podają, że 30-35 kilometrów zostało Ukraińcom przejść do atomowej stacji kurskiej. To jest niesamowite ważne. Jeżeli by nam się udało, i ja tutaj zapukam po prostu po stole i popluję przez lewe ramienie, jeżeli by nam się udało wziąć pod kontrolę tę stację atomową, to byłoby po prostu niesamowite osiągnięcie naszego oręża. Dmytrze, powiedziałeś o tym elemencie zaskoczenia, o tym, że udało się dotrzymać tej tajemnicy i wymieniłeś też te bardzo ważne punkty, że jednak to uderzenie na tym kierunku nie jest przypadkowe, to nie jest wybrane tylko i wyłącznie gdzieś miejsce, gdzie ta linia obrony rosyjskiej była słabsza, ale jednak tam znajdują się strategiczne obiekty, ten węzeł gazowy, o którym powiedziałeś, i rzeczywiście bliskość kurskiej elektrowni atomowej, ale Sudża ma też bardzo ciekawy element historyczny, bo można powiedzieć wręcz, że Rosjanie aż się o to prosili. W 1918 roku bolszewicy w Sudży zorganizowali właściwie pierwszą stolicę Ukrainy i dzisiaj mają chyba też propagandowy problem, żeby powiedzieć, że to nie jest Ukraina. Ukraina właściwie poszła po swoje. Dokładnie tak, bo w rzeczy samej, bo w ogóle ta część obwodu kurskiego jest absolutnie historycznie ziemiami ukraińskimi. To jest Słobożańszczyzna tak zwana i nawet dzisiaj Andrzej Rukas, który napisał książkę o wojnie z bolszewikami w 1920 roku, który bada fachowo historię wojska Ukraińskiej Republiki Ludowej i Wojska Polskiego, podał informację, że akurat z Sudży pochodzą kilka wysokich oficerów Wojska Ukraińskiego, Ukraińskiej Republiki Ludowej.
Ale nie jest to tak, że ma to charakter próby wzniecenia jakiegoś powstania. Ta ludność, która tam mieszka, przynajmniej no, nie widać, żeby manifestowała pamięć o swoich korzeniach. Zresztą nie wiemy, czy ta ludność, która tam jest, to jest ta ludność, która te korzenie ukraińskie ma. No to takie odwołanie historyczne raczej jako pewnego rodzaju ciekawostka. Ważne są, istotne są te elementy strategiczne, ale panowie, my nie wiemy do końca, jakie są cele tej operacji ukraińskiej, bo na dzisiaj właściwie równie dobrze może się okazać i w każdej chwili możemy uzyskać taką informację, że Ukraińcy postanowili się wycofać. Przecież tutaj nie został postawiony i ogłoszony cel, na przykład zajęcie kurskiej elektrowni atomowej, Arturze. W rzeczy samej tak naprawdę większość informacji, tak jak mówił Dmytro, my pozyskujemy z rosyjskich źródeł. Ta cisza w eterze ukraińskim, zarówno oficjalnym, wojskowym, jak i w przestrzeni informacyjnej, jest ciszą, która mnie niesamowicie zachwyca. To jest naprawdę też wspaniałe osiągnięcie Ukraińców, że potrafili i przed tą operacją, a to jest w pełni wojskowa, duża operacja. No właśnie, Arturze, to powiedzmy to wprost, no bo to na początku była mowa o tym, porównywanie do tej wspomnianej przeze mnie operacji rosyjskiego korpusu ochotniczego, gdzie mieliśmy tak naprawdę z formacją pewnie liczącą kilkaset osób do czynienia. Tutaj na początku też pojawiały się takie informacje, że to jest kilkuset żołnierzy. Teraz wygląda na to, że tu już mamy do czynienia z formacjami wojskowymi liczącymi tysiące żołnierzy. Na pewno są jednostki zmechanizowane, na pewno jest wsparcie artyleryjskie, na pewno są drony, za chwilę pokażesz filmy, które przygotowałeś, ale to już nie jest malutka operacja, jakaś taka szybko wejść i wyjść. I to się udało utrzymać w tajemnicy. W rzeczy samej oczywiście Ukraina wprowadziła pewne zamieszanie między innymi wypowiedziami między innymi Kryla Budanowa czy innych przedstawicieli Głównego Zarządu Wywiadu, którzy przez poprzednie kilka miesięcy niejako straszyli obywateli Ukrainy potencjalnym natarciem ze strony rosyjskiej z obwodu właśnie kurskiego właśnie na obwód sumski. Te informacje padały niemalże co tydzień, że my się przygotowujemy, że próbujemy przeciwdziałać i prawdopodobnie Rosjanie potraktowali gromadzenie ukraińskich sił na tym kierunku, bo zaznaczmy panowie, można przygotować niepostrzeżenie właśnie jakiś rajd, czyli tak jak ty powiedziałeś, Pawle, jak robił rosyjski korpus ochotniczy, właśnie te kilkadziesiąt, czy może nawet kilkaset żołnierzy. Nie da się ukryć w tajemnicy przygotowania tego typu operacji, a to dlatego, że Ukraińcy mają i obronę przeciwlotniczą. Niektórzy nawet donosili, że na niektórych kierunkach działa ukraińskie lotnictwo w postaci helikopterów, co prawda potwierdzeń nie mamy. Jest artyleria, a przede wszystkim jest logistyka, bo Ukraińcy pomimo tego, że weszli na teren rosyjski, to podciągnęli ze sobą wszelkie potrzebne, niezbędne zasoby, zarówno amunicji, smarów, paliw i wszystkiego, co jest niezbędne. Dodatkowo otrzymujemy informację, że Ukraińcy po zdobyciu konkretnych przyczółków umacniają się na tych przyczółkach, że się okupują na tych przyczółkach, czekają na rezerwy i te rezerwy wchodzą. Niektórzy komentatorzy mówią, że to właśnie są zadziałane te 14 brygad, które Ukraina przygotowywała przez poprzednie kilka miesięcy, ale potwierdzeń nie mamy. Oczywiście gdzieniegdzie są zdjęcia na przykład żołnierzy z 80. Brygady Powietrzno-Desantowej, desantowo-szturmowej, teraz z Lwowa. Zresztą sami Rosjanie stwierdzili, że to właśnie 80. koordynuje to działanie w obwodzie kurskim i ich charakterystycznym takim znakiem rozpoznawczym są bordowe berety. Może Rosjanie nie wiedzą o tym, że wszystkie wojska desantowo-szturmowe mają berety bordowe. No może nie po prostu na słowo Lwów, na słowo Galicja, Hałyczyna, po prostu od razu im się włącza ta czerwona lampka z strachu. Jeszcze bardziej pewnie działa to na ich wyobraźnię. Jeżeli ktoś miał ich zaatakować, to musieli to być oczywiście ci z Lwowa. Może mieć to ten wymiar propagandowy. Arturze, to jest bardzo ciekawe to, co powiedziałeś. Oczywiście wiele wątków jest poruszonych, ale to, co powiedziałeś o tym, że większość informacji, którymi teraz dysponujemy, tak naprawdę dociera do nas z rosyjskiego internetu,
od rosyjskich źródeł informacji, nie tylko od blogerów, ale też od mieszkańców. No przecież te pierwsze zdjęcia, które za chwilę Państwu pokażemy, zniszczonej rosyjskiej kolumny, to też były przecież materiały zamieszczone przez Rosjan. Ale chciałbym się teraz już zapytać, Arturze, bo ty oczywiście stale śledzisz rosyjską infosferę. Jak w ogóle Rosja, też oficjalna Rosja na to zareagowała? W sposób komiczny, tak bym to określił. To jest określane zresztą poczynając od Putina, kończąc na propagandystach jako sytuacja wyjątkowa w obwodzie kurskim, przeciwdziałanie terrorystom w obwodzie kurskim, jako taka błahostka, bo ja na przykład oglądając dzisiejsze wiadomości na Rosja 1 zauważyłem, że na przykład ta informacja o obwodzie kurskim była podana na tym samym poziomie, co informacja o festiwalu nowych technologii, tak, czyli w Moskwie. Czyli to są mniej więcej tego samego poziomu informacji. Jest całkowite bagatelizowanie tej sytuacji. Dodatkowo dzisiaj się odbyło kolejne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, gdzie to właśnie zostało określone jako wyjątkowa sytuacja w obwodzie kurskim i teraz porozmawiamy o terroryzmie. I automatycznie był raport przedstawiciela Dumy, który odpowiada za bezpieczeństwo, który powiedział, że nie, żadnej mobilizacji w Rosji nie trzeba. Ludzi wystarcza, ochotników jest dużo, a sytuacja w obwodzie kurskim jest całkowicie opanowana, wróg został pokonany i ci terroryści zostali wyparci, nie wiem tylko dokąd, zostali gdzieś wyparci. To jest jedna część. Obiecali, że ci, którzy weszli, terroryści, czy nie wiadomo kto, mieli być w ogóle zatrzymani już pierwszego dnia. To jakoś ta narracja im się sypie w ogóle. Kilka razy. I zabici, wszyscy zabici, hajmarsy, czołgi i tak dalej, ale ciekawsza jest tak naprawdę właśnie ta Z-blogerska community. Oni się dzielą też na dwie części. Tych bardziej lojalnych do Ministerstwa Obrony, którzy bardziej uważają na swoje słowa i tych mniej. I ci, którzy mniej uważają na słowa, są najbardziej, moim zdaniem, ciekawi. Przecież granice od wielu miesięcy miał ochraniać Ahmad, czeczeński Ahmad, który przyjechał wesprzeć tą granicę i stalowym murem stanął, aby nie przypuścić ukraińskich nazistów. I okazało się... Tradycyjnie wrzucali filmiki na TikToka, jak to oni są silni, jak oni tych Ukraińców nie przepuszczą, nie pozwolą, żeby weszli. I co z tą armią TikTokową? Zresztą tydzień temu nawet była afera, bo oni w Sudży urządzili z jakiegoś powodu świętowanie i oczywiście tradycyjnie strzelali w powietrze, tańcząc lezginkę, czyli taniec kaukaski, a okazało się, że Ukraińcy byli na tyle podli i podstępni, że w te miejsca, gdzie stali achmatowcy, oni nie poszli. I oni poszli obok, ale jakby poszli na ich właśnie kierunku, wtedy by Ahmad ich zatrzymał i Aludinow, czyli dowódca, jak to niektórzy określają, cyrku Ahmad, powiedział, że oni nadal tam są i nadal czekają, ale przed chwilą właśnie opublikował kolejne nagranie, bo on jest bardzo płodny w swoich nagraniach, w których mówi, że oni tam nadal są, nadal tam czekają, ale winne jest Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej, dlatego, że tam co po niektórzy urzędnicy oszukiwali wszystkich i w końcu oszukali sami siebie. I tu chyba pierwszy raz pan Aludinow Trzeba się zgodzić. No, oczywiście. Więc oni się przekonywali, że wszystko jest w porządku. No właśnie, teraz mają bardzo trudny orzech do zgryzienia i dlatego pewnie oficjalnie nic o tym nie mówią, bo Ukraińcy mają co najmniej dziesiątki jeńców, co najmniej dziesiątki. I wśród nich chyba większość stanowią żołnierze służby zasadniczej, których to nie miało być na pierwszej linii frontu. I dla niektórych Rosjan to też jest niespodzianka, że granica w 3. roku pełnoskalowej wojny to też jest front. Oni się też bardzo zaskoczyli i jojczą, płaczą, że ich nie ewakuują z tych terenów. Niektórzy już przejrzeli na oczy i normalnie krzyczą, że media kłamią, urzędnicy kłamią, że nikt ich nie wspiera, nikt nie pomaga. Zjawiają się nawet nagrania. Nie wiem, czy prawdziwe, gdzie mieszkańcy Sudży czekają na przyjście ukraińskich żołnierzy i twierdzą, że rosyjscy żołnierze są nieludzcy, a to dlatego, że atakują własny teren. Ale najważniejsze, jeszcze na koniec, Pawle,
pozwól mi na koniec jeszcze jedną rzecz powiedzieć mojej wypowiedzi. To jest pierwszy raz od 1941 roku, kiedy na teren Rosji weszły obce wojska i pierwszy raz, kiedy Rosja musi bombardować swoją ziemię, swoje miasta, żeby przeciwdziałać tego typu działaniu. A to, czy Ukraińcy chcą zająć elektrownię jądrową kurską, czy też nie, nikt w sumie nie wie. O tym zaraz porozmawiamy, Arturze, bo cel i co się udało osiągnąć, to za chwilę, tak samo jak niecierpliwie czekam też na te materiały filmowe, które przygotowałeś, ale wcześniej jeszcze pozwól zadać pytanie Piotrowi, bo próbujemy to opisać tę sytuację, jak wygląda. Wiemy już, jak wygląda w miarę, no, przynajmniej dokąd dotarli ukraińscy żołnierze, jakie mają dalsze możliwości zaatakowania, jak wygląda ta operacja też w infosferze ukraińskiej. Wiemy, jak wygląda w infosferze rosyjskiej, ale to Piotr Mateusz Bobołowicz obserwuje stale to, co się dzieje na Zachodzie. Piotrze, jak Zachód przyjął informację o tym, że Ukraińcy uderzyli na teren Federacji Rosyjskiej, uprzedzając trochę twoją wypowiedź, to też może być pewne zaskoczenie, bo ja myślałem po prostu, że zaraz będzie lament i krzyk wielki, co Ukraina robi, a jest jednak trochę chyba inaczej. Dokładnie to miałem powiedzieć, że rzeczywiście ku mojemu zdziwieniu Zachód nie wyraża sprzeciwu. I tutaj są wypowiedzi z jednej strony podsekretarza stanu w Stanach Zjednoczonych, Sabrina Singh, powiedziała, że Ukraina może dokonywać takich działań, że to są uzasadnione działania i że Stany Zjednoczone nie boją się, że ten atak doprowadzi do jakiejś eskalacji napięć z Rosją, więc uznała tutaj to za normalny cel, a zwłaszcza, że jakby w zestawieniu z tymi komunikatami o braku możliwości używania, czy o tych ograniczonych możliwościach używania broni zachodniej, tutaj nagle wkroczenie na terytorium Federacji Rosyjskiej, przecież oczywiście przy użyciu zachodniego sprzętu, przy użyciu zachodnich czołgów, wozów opancerzonych i innych elementów, no to jest zdecydowanie tak, jest zaskakujące. Tak samo są też wypowiedzi ze strony Komisji Europejskiej. Peter Stano, czyli rzecznik Komisji Europejskiej, skomentował, że Ukraina ma prawo do obrony swojego terytorium, także poprzez atak na terytorium Federacji Rosyjskiej, wkroczenie na terytorium Federacji Rosyjskiej. I rzeczywiście warto tutaj zaznaczyć, że w świetle prawa międzynarodowego to też jest jak najbardziej uzasadnione i w przypadku, jeżeli tego wymaga obrona własnego terytorium, to można wkroczyć na terytorium przeciwnika, na terytorium agresora, więc widać, że rzeczywiście w tym kierunku idzie narracja państw Zachodu, jest takie przyjęcie właśnie zgodne z tymi zasadami prawa międzynarodowego, które wielokrotnie były właśnie tak traktowane trochę bardziej rygorystycznie niż powinny być, na pewno były nakładane większe ograniczenia na Ukrainę wielokrotnie przez Zachód, niż wymaga tego Karta Narodów Zjednoczonych, niż wymaga tego prawo międzynarodowe, więc tutaj zaskakująco pozytywna reakcja. A Piotrze, nie sądzisz, że właściwie to pewnie zaraz zapytam się też w pewnym podobnym tonie też Dmytra, że sam fakt takich wypowiedzi, miękkich wypowiedzi świadczy o tym, że jednak Zachód o tym wiedział i że był uprzedzony, że to nie było zaskoczenie takie jak dla nas, no bo dla mnie osobiście było zaskoczenie, prawda, jak się dowiedziałem, że Ukraińcy weszli na teren Federacji Rosyjskiej, a jeszcze dla innych polskich mediów, co wypisywał Onet, słuchajcie, to dzisiaj próbowałem znaleźć ten artykuł taki, który tam straszył, jakie będą konsekwencje, ale coś już jest niedostępny, ten artykuł, to na Onecie od czasu do czasu takie wypociny się pojawiają, ale czy jednak to nie świadczy, że ta akcja jest w jakiś sposób skoordynowana też z innymi krajami zachodnimi? No, o tym przekonana jest Rosja. Widziałem, że Rosjanie komentowali, że na pewno Zachód pomagał, że tutaj nie jest wykluczone, że dane wywiadowcze zachodnie były używane, że gdzieś Zachód jednak wspierał Ukrainę w tej materii w ten sposób, a być może o tym wiedział. Z drugiej strony pojawiały się też informacje o tym, że Ukraina zwraca się teraz z prośbą do Stanów o możliwość wykorzystania ATACMS-ów, ale jest potwierdzenie, że ATACMS-y są wykorzystywane, chociażby właśnie w rozbiciu tej kolumny, o której wspominał Dmytro, są nagrania z kamer termowizyjnych, nie wiem na ile autentyczne, ale chyba autentyczne, przedstawiające ewidentnie ataki przy użyciu
broni kasetowej wystrzeliwanej właśnie przez system ATACMS albo HIMARS, ale chyba ATACMS. Więc być może wiedział, a być może też Ukraina stosuje jednak tutaj pewną politykę faktów dokonanych i po prostu postawiła Zachód w takiej sytuacji, że no, Zachód musiał zaakceptować, bo nie ma wyjścia, żeby sam nie stracił twarzy. A może to była ukraińska wilcha? Równie dobrze Właśnie ukraińską chciałem wilchą powiedzieć, że zaraz można... pewnie skomentuje to Artur, jak pokaże filmy, ale Arturze, zanim ci oddam głos i mam nadzieję, że to już ten będzie moment, kiedy te filmy obiecane zobaczymy, ale jeszcze do Dmytra pytanie w kontekście tej reakcji zachodniej. Dmytrze, ty wielokrotnie przecież apelowałeś od 2022 roku o dostarczanie broni zachodniej, o możliwości wykorzystywania tej broni zachodniej. No powiedz, czy szlak po prostu człowieka nie bierze, że Ukraińcy muszą to sami zrobić, żeby wreszcie Zachód walnął się w tą swoją łepetynę i pomyślał, no tak, Ukraińcy to mogą robić. Dlaczego nie było można tego zrobić od razu w 2022 roku? Dlaczego wtedy nie można było po prostu przywalić ruskim, wejść na ich terytorium, zaatakować bronią zachodnią, zakończyć po prostu ten konflikt bez tych gigantycznych ofiar? Paradoksalnie też bez takich wielkich ofiar po stronie nawet rosyjskiej. Dokładnie, zgadzam się, że jeszcze w 2022 roku można byłoby to zrobić. Być może ta wojna już skończyłaby się na naszych warunkach. Teraz tego powiedzieć nie możemy, oczywiście, niestety, ale to, co się dzieje teraz na terenie obwodu kurskiego, być może jest częścią takiej gry politycznej, która jednak być może pozwoli nam mieć więcej przewag w jakichkolwiek w rokowaniach i tak dalej. W tej chwili oczywiście żadne rokowania z Rosją nie są nam potrzebne, bo jest po prostu taka sytuacja na froncie i tak dalej, i tak dalej. Ja krótko też pozwolę sobie zacytować Jana Piekła, ambasadora Polski w Ukrainie, byłego ambasadora, który u siebie na stronie facebookowej dzisiaj, godzinę temu napisał, że to jest część pewnej strategii, której jeszcze pewnie nie znamy, choć niewykluczone, że to było konsultowane z sojusznikami z NATO. Szczerze mówiąc, nie wierzę, że mogło być inaczej. Koniec cytatu. Także taka jest reakcja. A jeszcze kontynuując krótko to, co powiedział Artur o reakcji rosyjskiej na to, co się dzieje. Kilka dni temu, chyba przedwczoraj, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Zacharowa, Maria, rosyjskiej, apelowała do krajów światu o to, żeby była jakaś reakcja na tą straszną zbrodnię, którą robi reżim kijowski, tutaj oczywiście w cudzysłowie. No i innymi słowy mówiła: ratujcie, ratunku, na nas napadli, na Rosję. I to było tak naprawdę śmiesznie, że no po prostu no bardzo śmiesznie, że na Rosję, biedną Rosję ktoś napadł. Goebbels w spódnicy, chociaż muszę się przyznać, że znam niestety kilku polskich dyplomatów, którzy są zachwyceni panią Zacharową. Może im już to zachwycenie przeszło, ale pamiętam jeszcze, jak się cieszyli z tego, że mieli okazję wręczać jej kwiaty, a ona im wysyła SMS-y. No, obrzydliwa postać. Co do reakcji, to ja czekam na taką reakcję Putina, gdy po kolejnej akcji Ukrainy po prostu dostanie zawału serca, szlak go trafi i w związku z tym rozwiążą się nasze problemy i może nie będziemy mieli o czym opowiadać też w czarnym niebie. O ten szerszy kontekst jeszcze się zapytam, powrócę do tych celów, ale wreszcie przejdźmy do Artura. Arturze, opowiedz trochę o tym przebiegu, pokaż filmy też, jak to wyglądało. Tak jak mówiliście, tak jak mówił Dmytro, zaczęło się od pewnego przygotowania artyleryjskiego, tak jak się to odbywa w większości przypadków artyleryjskiego i przy użyciu dronów, także sterowanych od pierwszej osoby. I faktycznie wyglądało to jak taki pewien rajd, nieduże przekroczenie granicy grup dywersyjno-rozpoznawczych, ale to był tylko i wyłącznie początek.
poprosiłbym Lecha o wyemitowanie krótkiego wideo właśnie z granicy. Wtedy, kiedy dopiero co ukraińscy żołnierze filmowali rosyjskich żołnierzy. To jest widok z ukraińskiego drona. A to rosyjscy żołnierze z granicy, to jest granica w Sudży, przejście w Sudży, poddają się ukraińskim siłom. Takich materiałów jest naprawdę bardzo dużo. Jest nawet materiał, gdzie co najmniej kilkadziesiąt osób wsiada do ciężarówki. Tu jest kolejne wideo właśnie z dronu FPV podczas ataku na Sudrze. Okazało się tam, że tam są tylko i wyłącznie praktycznie żołnierze służby zasadniczej, wspomagani przez żołnierzy kontraktowych, których było naprawdę mało, bo wszystkie nagrania z ich pozyskaniem tych jeńców to są nagrania, na których właśnie między innymi żołnierze służby zasadniczej opowiadają o tym, że oni nie chcieli być na granicy, że oni wnioskowali do dowództwa, że to jest niebezpieczne. Nagrywali filmiki i pisali odezwy do prezydenta, tak zwanego prezydenta Władimira Putina, a on nadal ich utrzymywał na tej granicy. Myślę, że dlatego też reakcja ze strony oficjalnych mediów rosyjskich jest na tyle niemrawa, a to dlatego, że Putin już w 2022 roku osobiście obiecywał wszystkim obywatelom Federacji Rosyjskiej, że żaden młody żołnierz służby zasadniczej na specoperację nie pójdzie, że będą tylko i wyłącznie żołnierze kontraktowi. Ale poprosiłbym teraz Lecha o wyemitowanie wideo z właśnie rażenia tej kolumny rosyjskiej. Mnie od razu zaczęły zastanawiać nagrania przedstawiane przez nie żołnierzy, tylko propagandystów rosyjskich, kolumn rosyjskich, którzy tak jakby się nie nauczyli przez te 3 lata pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, że nie należy jeździć kolumnami. I poprosił właśnie, tutaj widzimy nocne nagranie przez cywila rosyjskiego, który chciał przyjechać tą drogą i zobaczył całą kolumnę, która została spalona. Tam jest jeszcze za chwilę jedno nagranie, które prawdopodobnie realizator wyemituje od razu po tym, nagranie poranne tego wydarzenia, a tutaj już kolejny cywil zbliża się do tej kolumny. Jak dojedzie do tej kolumny, to zacznie opowiadać o tym, że są dziesiątki pojazdów i co najmniej dziesiątki żołnierzy rozrzuconych po 2 stronach tej drogi i w spalonych, zniszczonych pojazdach. Rosyjscy Z-blogerzy powiedzieli, że to właśnie było trafienie Hajmarsami i prawdopodobnie tak się stało. No chyba, że tak jak powiedziałem, to była ukraińska Olcha albo czeski Wampir, no generalnie artyleria, reaktywna artyleria, czyli artyleria rakietowa, wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet. Ale jest jeszcze jeden materiał, który zjawił się dosłownie godzinę temu w sieci. Nagranie z ukraińskiego drona z noktowizją, czy też termowizją, który przedstawia właśnie z lotu ptaka, jak wyglądało to nagranie. No i widzimy tutaj materiał z lotu ptaka w noktowizji przedstawiającym kolumnę rosyjskich żołnierzy. Dosyć dużą kolumnę, specjaliści mówią, że to są siły mniej więcej batalionu, więc około 300 żołnierzy ze sprzętem. Widzimy, jak dokładnie pociski rakietowe rażą siłę żywą i sprzęt. Niektórzy mówią, że prawdopodobnie to była słynna brygada Piętnaszka, czyli Piętnaszek, brygada stworzona przez Rosjan jeszcze w 2014 roku w Doniecku, brygada składająca się z takiego internacjonalu, z takiej międzynarodówki, bo tam walczyli i Serbowie, i Bułgarzy, i Rosjanie, a dzień wcześniej. Tutaj poproszę też realizatora o wyemitowanie takiego wideo, które zjawiło się w sieci, które właśnie przedstawiało ruch tej kolumny, która to szła właśnie z odsieczą do Kurska. W
wtedy już Z-blogerzy zastanawiali się, skrobali się po głowie, drapali się po głowie, zastanawiając się, czy przypadkiem to nie jest błędne zachowanie się w sieci, przedstawianie dokładne niemalże z przywiązaniem do miejscowości sił, które idą z tą odsieczą. Tak jak mówił Dmytron też na początku, to prawdopodobnie nie jedyna kolumna, która w ten sposób została unieszkodliwiona. Tutaj właśnie między innymi dziennikarz telewizji Zwiezda, czyli telewizji Ministerstwa Obrony, pokazuje, jak to się przemieszcza w Kursku koleją sprzęt wojskowy, ale mi chodziło o to bardziej nagranie zrobione, kolumny, które przyjeżdżały, kolumny samochodowej. Tutaj jest właśnie też kolejne nagranie, tym razem RIA Nowosti pokazało, jak się przemieszczają rosyjskie wojska z dokładnym przywiązaniem do terenu, bo punkty charakterystyczne, te witacze Kurska są pokazywane, więc ja jedyne co mogę powiedzieć, że my bardzo dziękujemy rosyjskim mediom, rosyjskim blogerom, które pomagają namierzać te cele. A właśnie, tu jest to wideo, które przedstawia tę brygadę Piętnaszka z Donieckiej, tak zwanej Donieckiej Republiki Ludowej. To też doprowadziło niejako do wściekłości tych blogerów rosyjskich, którzy są związani z tą wojną na Ukrainie od 2014 roku, bo wszyscy się spodziewali jakichś super uzbrojonych, najnowocześniejszym sprzętem taktikulnych wyjadaczy, psów wojny, którzy to grozili, że przyjadą z odsieczą i pokonają wszystkich ukraińskich nazistów, a tu rzucono po raz kolejny brygadę z tak zwanej Donieckiej Republiki Ludowej. Widzieliśmy, że oprócz ciężarówek Ural, oprócz Kamazów, Tabletki stoją tak zwane, te buchanki. te buchanki, tabletki, tak, te busiki, które no swoje lata już mają. Arturze, też to, o czym opowiadałeś, przeniesie nas do kolejnej części naszej rozmowy, bo i to, co pokazywałeś olbrzymią liczbę żołnierzy rosyjskich, którzy się poddawali, i też wcześniej już o tym mówiliśmy, że jest to właściwie napełnienie tego zbioru tych, których później można będzie wymieniać za ukraińskich żołnierzy. To dobra informacja, więc przejdźmy teraz, spróbujmy zdefiniować. Ja wiem, że to nie jest łatwe, szczególnie, że te rzeczy się wciąż dzieją, ale i Dmytro trochę o tym mówił. Panowie, jak uważacie, jakie są cele tej operacji? No bo na pewno są cele taktyczne, już wspomnieliśmy, ale czy jest też jakiś głęboki cel strategiczny? Czy tym celem strategicznym może być próba uzyskania lepszej pozycji w przyszłych jakichś negocjacjach, na przykład dotyczących wymiany terenów rosyjskie za ukraińskie? Ja uważam, że tak jest, że ta operacja jest zmierzona ku właściwie temu, żeby mieć jakąś taką kartę kozyrną, tak jak u nas się mówią, czyli kartę, która by pozwoliła nam zagrać swoją grę, swoją partię i zmusić Putina pójść na jakieś postępy. Oddać na przykład południe Ukrainy, czyli resztę obwodu chersońskiego i resztę obwodu na przykład zaporowskiego, gdzie znajduje się największa stacja atomowa w Europie, zaporożska stacja atomowa, która jest teraz niestety pod kontrolą rosyjską. I dlatego też ja wspomniałem dzisiaj o tym, że nasi wojska zbliżają się mimo wszystko do tej kurskiej stacji atomowej rosyjskiej, żeby być może wziąć ją pod swoją kontrolę. Zobaczymy. Ja jestem tutaj zabobonny, bo to jest wojna, tutaj może zdarzyć się absolutnie wszystko i nie wiem oczywiście, jak będzie to przebiegało dalej, ale myślę też, że to była też taka świadoma
gra być może Zelenskiego, prezydenta Ukrainy, na to, żeby mieć podniesienie ducha w Ukraińcach, bo pamiętamy, że teraz przez ostatnie no chyba parę miesięcy na froncie, szczególnie na froncie w obwodzie donieckim, Rosjanie mają ciągle sukcesy i nawet dzisiaj A też ukraińska armia nie ma wielkich sukcesów, nie ma czym się pochwalić. Dzisiaj na to Konstantynówkę nie jest tak. To nie jest tak, przepraszam. Ukraińska armia ma sukcesy, ale w porównaniu do tego, co my widzimy z tym posunięciem Rosjan w kierunku na przykład Pokrowska, to niestety to po prostu to wszystko zatula, tak? Bo na przykład dzisiaj po raz kolejny był desant na Mierzeję pod Krymem. Kienburską, tak. Udany desant, chociaż Artur Tak. wcześniej przed naszą rozmową zwracał uwagę, że straty Ukraińcy ponieśli. Oczywiście są te sukcesy w zakresie niszczenia rosyjskiego sprzętu. Ukraińcom udało się zatopić łódź podwodną, uderzenia bardzo trafne na Krymie, zarówno niszczące i lotniska, infrastrukturę lotniskową, ale też sprzęt wojskowy bardzo drogi, ale też w głębi Federacji Rosyjskiej też są te uderzenia. Mimo wszystko jednak, mówisz o tych kilku miesiącach, no nie wiem, czy zgodzicie się panowie z tą moją obserwacją, ale wydaje mi się, że no taki duch w społeczeństwie jednak pada jeszcze w tej sytuacji, gdy mamy do czynienia z tą powszechną mobilizacją, nawet tutaj na Zakarpaciu, kilkaset kilometrów od Kijowa i tam nie wiem ile nawet od samego frontu, ale codziennie TCK przeprowadza akcje poszukiwania tych uchylandów, którzy unikają zgłoszenia się do wojska. To są właściwie no takie bardzo duże akcje zatrzymujące cały ruch. Codziennie to obserwuję i to wszystko powoduje, że ta atmosfera taka na Ukrainie chyba trochę była takiej, no, że gdzieś Ukraina wpadła w pułapkę, że dzieje się źle, a teraz od tych 2 dni no, ukraiński internet znowu żyje sukcesem. Ale Pawle, ja przepraszam Piotrze, jedną rzecz, tylko taką remarkę dodam do tego. Tak, bo ja mam, może wy macie też podobnie, mniej więcej tego typu odczucia, taki nastrój, jak miałem podczas rajdu Prigorzyna na Moskwę, czy też podczas działań na Chersońszczyźnie w 2022 roku, bo już mi się lata mylą, tak, w 2023 trzecim roku. Już mi się pomyliły lata tej wojny. I tak, i to jest bardzo ważne działanie wewnątrz państwa, ale jeszcze ważniejsze jest oddziaływanie propagandowe wewnątrz Rosji. Autorytarny czy też totalitarny teraz reżim Putina przez lata sprzedawał swoim obywatelom wizję bezpiecznego państwa. On mówił, zobaczcie, u nich w Europie na tym zgniłym zachodzie jest demokracja i każdy może robić co chce, a u nas jest porządek, u nas jest pion władzy, nasz mądry władca panuje nad wszystkim. Może nie macie tyle wolności, co na tym zgniłym zachodzie, ale za to jest bezpieczeństwo. Państwo wam gwarantuje bezpieczeństwo. Zobaczcie, pokonaliśmy Czeczenów i już jest spokój podczas II wojny czeczeńskiej, a to pokazuje, że państwo autorytarne, tak jak podczas puczu Prigorzyna, jest całkowicie nieudolne. Nie widzimy jakiejś totalnej mobilizacji państwa. Państwo unika całkowicie tematu. Zresztą to jest zachowanie charakterystyczne dla Putina. Putin podczas swojej kariery politycznej zawsze, jeżeli była sytuacja kryzysowa, on unikał, czy też w ogóle obecności podczas tej sytuacji kryzysowej, czy jakiegokolwiek wypowiadania się. Podczas puczu Prigorzyna on zrobił identycznie, w ogóle zniknął na jakiś czas i praktycznie nie było żadnej informacji o nim. I tutaj obywatele Federacji Rosyjskiej widzą, że po raz kolejny państwo ich całkowicie rzuciło. Państwo ich nie tylko nie poinformowało, nie tylko żołnierze nie są w stanie ich bronić, nie dopuścić wejścia obcych wojsk na teren Federacji Rosyjskiej, ale nawet nie są w stanie w ogóle ich ewakuować z tych
terenów. Ja się bałem jednego, tych tak zwanych czerwonych linii, nawet nie kwestii ataku nuklearnego przy tego typu działaniu ukraińskim, bałem się tylko tego, że możliwe, że tego typu działania zmobilizują społeczeństwo rosyjskie do większego włączenia się do tej wojny. Ale nie. Społeczeństwo rosyjskie jest społeczeństwem takim całkowicie amorficznym, nieruchliwym i ja bym się nie zdziwił, jakby się zjawiły w ogóle jakiekolwiek materiały, gdzie to ludność miejscowa Kurskiej Republiki Ludowej wita wyzwolicieli z żółto-niebieskimi flagami i młode kobiety rzucają kwiaty na szyję ukraińskich obrońców. Oczywiście tutaj trochę mówię sarkastycznie, ale o tych planach zarówno taktycznych, operacyjnych, jak i strategicznych pewnie się dowiemy za jakiś czas, ale i tak to działanie całkowicie wywróciło stolik i nawet nie w kwestii frontu, bo tak jak mówiliście panowie, na froncie mniej więcej, na reszcie frontu mniej więcej sytuacja wygląda bardzo podobnie jak ostatnie tygodnie, czy też nawet chociaż będą musieli Rosjanie, i już mówią o tym, będą musieli przerzucić jednostki liniowe, no bo wiadomo, że z Ukraińcami na tym terenie ci żołnierze służby zasadniczej po prostu sobie nie dadzą rady. Arturze, pozwólmy uzupełnić Piotrowi twoją myśl. Ja tylko w międzyczasie powiem, bo sprawdziłem, 11 listopada 2022 to jest wyzwolenie Chersonia, więc te działania na Chersońszczyźnie to chyba jednak 22 rok. Tutaj w ogóle, Arturze, poruszyłeś kilka bardzo ciekawych kwestii, o których chciałem powiedzieć. Mówisz o tej reakcji rosyjskiej, to warto też zwrócić uwagę chociażby na reakcję Julii Nawalnej, która też ucieszyła się z tego ukraińskiego wkroczenia na teren Rosji, podkreślając, że to właśnie zwycięstwo Ukrainy w wojnie będzie tym impulsem, który może opalić reżim Putina. Więc tutaj pewnie część środowisk tych rosyjskich opozycyjnych też pójdzie w tę narrację. Natomiast wydaje mi się, że jeszcze bardzo ważny jest ten element tego, jak Zachód to postrzegał. Zachód, zwłaszcza wobec teraz toczącej się kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych, jednak Ukraina trochę spadła z pierwszych stron gazet, trochę nie było to, właśnie ten pesymizm się bardzo udzielił na Zachodzie, postrzeganie sytuacji na Ukrainie jako tragicznej, mówienie o tej konieczności negocjacji, coraz bardziej mówienie o konieczności tego, żeby usiąść z Rosją do stołu, że może jednak Ukraina musi oddać terytorium, że pokój jednak jest ważny, zawieszenie broni chociażby, że ta sytuacja jest tragiczna. Tutaj nagle się okazuje, że Ukraina potrafi odnosić sukcesy i nawet jeżeli to będzie krótkotrwały sukces, krótkie wejście, wyjście, to jednak będzie to udana operacja na terytorium Rosji, która pokazuje Zachodowi, że Ukraina ma jednak coś do powiedzenia, nie jest Czyli myślisz, że to się przebije w przestrzeni informacyjnej, a może już się przebiło, obserwujesz przestrzeni informacyjnej Zachodu i gdzieś tam z perspektywy Francji czytelnik portali informacyjnych zrozumie, że Kursk to jest jednak na terenie Federacji Rosyjskiej i że to nie jest kolejny etap walk na terenie Ukrainy, tylko coś się nowego wydarzyło, że świat to zrozumie? Nie wiem, na ile to zrozumie czytelnik czy odbiorca mediów zwykły, ale być może to zrozumieją politycy zachodni. To jest jednak, wydaje mi się, że ten taki marazm i negatywne nastawienie wśród polityków było bardzo wyraźne w ostatnim czasie, a to jest jednak szansa na to, że to jednak trochę odwróci te tendencje. Dodatkowo jest ta kwestia właśnie stawiania Zachodu przed polityką, czy polityka faktów dokonanych, tak? Wchodzimy, działamy, reagujemy, i Zachód musi to przyjąć. Józef Piłsudski miał rację, jak widać ta myśl dalej funkcjonuje. Ale Artur wywołał ważny temat też w kontekście Zachodu, bo powiedział, prześliznąłeś się po tym, a chciałbym też, Piotrze, żebyś powiedział, czy ten temat pojawia się, czy to wyłapałeś i czy to może być straszak, bo Federacja Rosyjska znów wróciła do retoryki związanej z możliwością użycia bomby atomowej i czy taki element może wypłoszyć Zachód i w końcu, pomimo tego, że na razie słyszymy o tych deklaracjach, że Ukraina może to robić, ale w obliczu Putina, który straszy bombą, którą nie wiadomo, czy mógłby użyć, ale jednak Zachód stwierdzi, no nie, Ukraińcy, wycofajcie się.
No ja jednak zwróciłbym uwagę tutaj na inną rzecz, że to jest kolejny raz, kiedy Ukraina przekracza jakąś czerwoną linię wyznaczoną przez Rosję i kolejny raz Rosja pokazuje, że ta czerwona linia właściwie nie została przekroczona, tylko znowu przesunięta, tak? Oczywiście tutaj jest pytanie o to, jak to zinterpretuje Zachód i to jest kwestia, która może być niepokojąca, no bo widzimy, że Zachód jednak działa w jakimś takim paradygmacie strachu przed Rosją, ale strachu niezdrowego, nie takiego mobilizującego strachu, tylko strachu paraliżującego i to jest oczywiście duże zagrożenie, że gdzieś powie w pewnym momencie Ukrainie nie, wycofajcie się, oddajcie im Sudżę, oddajcie im kontrolę nad kurkiem z gazem, a jeżeli tak jak chyba na co wszyscy liczymy, uda się zająć tę elektrownię atomową, to dla Zachodu znowuż może być za dużo i to może być czerwona linia, nawet jeżeli Rosja jej tam nie postawi i to jest oczywiście taka realna obawa. Bardzo ciekawi mnie, jak to wpłynie na kampanię wyborczą w Stanach Zjednoczonych, czy zostanie to odnotowane przez kandydatów. W tym momencie jednak Ukraina naprawdę zeszła tam na dalszy plan, jednak wojna polityczna w Stanach między republikanami a demokratami, między Trumpem a Kamalą Harris toczy się raczej na argumenty dotyczące polityki wewnętrznej i ta polityka zewnętrzna nie jest tak istotna, więc natomiast wydaje mi się, że na fali tego, że Trump jednak traci poparcie, a kandydatka demokratów zyskuje, może się to okazać jednak, że trochę dla Amerykanów to też będzie taki element, że właśnie demokraci jednak prowadzili słuszną politykę, a polityka Trumpa, czy mówienie o tym, że trzeba siąść jak najszybciej do stołu z Putinem, nie była właściwa, chociaż no tutaj no problem jest taki, że zawsze się znajdą pesymiści, zawsze się znajdą malkontenci i no niestety może dojść w pewnym momencie do takiego właśnie przyblokowania działań ukraińskich. Na pewno wizja zajęcia elektrowni atomowej brzmi niezwykle. Ja sam jestem co do tego sceptyczny, ale jakbyście się mnie Państwo i wy, koledzy, zapytali tydzień temu, czy wierzę, że ukraińskie wojska zapuszczą się tak głęboko do Federacji Rosyjskiej, to też pewnie bym był sceptyczny, szczególnie w tym momencie. Wiem, że Dmytrze, chcesz coś powiedzieć, ale oddam Ci głos i jednocześnie wywołując jednak też pewną kwestię, być może już nawet ostatnią kwestię naszej rozmowy, trochę tak przewrotnie chcę postawić sprawę. To trochę dźwięczało, ale chciałbym może wyraźniej, żebyście panowie na to odpowiedzieli, a szczególnie może ty, Dmytrze. Mianowicie, a czy to nie jest tak, że Ukraina, władze polityczne tą operacją, szaleńczą operacją, awanturniczą operacją chcą przykryć faktyczne niepowodzenia na wschodzie i że tu nie ma wymiaru militarnego, a tylko jest wymiar polityczny, który skończy się tragicznie? Bardzo fajne zapytanie, słuszne zapytanie i dzisiaj ja miałem rozmowę z żołnierzami ze wschodu, które przyjechali, żeby ja razem z Fundacją Sustain Ukraine przekazywaliśmy im dzisiaj w Kijowie samochody. I oni mówili o tym, że sytuacja na froncie, mianowicie tam w kierunku pokrowskim jest no, krytyczna i że wygląda na to, że dowództwo Sił Zbrojnych Ukrainy być może chce w ogóle wycofać się stamtąd i oddać bardzo dużą część obwodu donieckiego. Tutaj znów powtórzę swoje słowa o tym, że mi tak się wydaje osobiście, że cała ta operacja, i tutaj zgadzam się z tobą, Pawle, że ona jest awanturnicza, że ta cała operacja ona jest w stylu Zelenskiego, który jest przede wszystkim takim showmanem i on potrzebuje PR-u i to jest w takim no być może takim PR-em, jak nie przykro to wyznawać, być może to jest akurat taka PR akcja samego Zelenskiego, żeby pokazać, że on jednak potrafi wygrywać w tej wojnie i tak dalej, i tak dalej. Ale tak, z jednej strony my mamy sukcesy w obozie kurskim, ale z drugiej tracimy swój obwód doniecki i to trzeba otwarcie wyznać. Ja chciałbym dodać do słów Piotra
informacje, które w tej chwili pojawiły się o reakcji Zachodu. W komentarze w wydaniu Politico niemieckie MSZ powiedziało, i tutaj ja zacytuję: Ukraina ma prawo na samoobronę, które jest zapisane w międzynarodowym prawie, i to prawo, prawo na samoobronę nie ma ograniczeń jej własnego terytorium, terytorium Ukrainy. Koniec cytatu. Czyli MSZ niemieckie tutaj absolutnie zgadza się, tak powiem, z tym, co my chcielibyśmy słyszeć. No oczywiście chcielibyśmy usłyszeć, że oprócz tego, że oni z tym zgadzają się, że my mamy prawo na prowadzenie działań zaciepnych na terenie rosyjskim, jeszcze pozwalają nam na użycie, no na przykład Taurusów, tych rakiet, które by nam bardzo pomogli w tej wojnie, no ale na razie tego nie ma. Tutaj, panowie, przepraszam, dodam tylko jedną rzecz. Faktycznie można to uważać za awanturnictwo w pierwszej dobie. To jest na tyle głęboko i szeroko przygotowana akcja, operacja, którą no, tutaj ja bym jednak miał opory przed nazwaniem awanturnictwem. Zaznaczę, że faktycznie przykro jest stracić miejscowości, jeszcze bardziej przykro jest stracić cywilów i żołnierzy, którzy bronią na froncie. Front rosyjsko-ukraiński to jest niemalże teraz 2000 kilometrów, ale chciałbym przypomnieć, że nie wszystkie wojny się wygrywa na froncie tym długim. Przypomnę, że Cesarstwo Niemieckie nie wpuściło żadnego żołnierza na swój teren, tak, podczas I wojny światowej. Wszyscy niemieccy żołnierze zajmowali liczne tereny nieniemieckie. Niemniej jednak cesarstwo przegrało. Jednak przegrało I wojnę światową. I należy zaznaczyć, że dopóki Rosjanie, rosyjscy obywatele nie zobaczą wojny na swoich terenach, do tego momentu ta wojna się nie zakończy. Tego najbardziej boi się reżim Putina, tego dotarcia wojny do obywateli. Na razie walczą ludzie skuszeni dużymi wypłatami, ludzie, których Putin sam doprowadził do takiego stanu, że oni są w stanie za te pieniądze iść, mordować Ukraińców, ale także oddawać swoje życie, ginąć na tej wojnie, nawet nie wiedząc, o co walczą. To znaczy wiedzą, o co walczą o pieniądze. I dopóki każdy Rosjanin nie odczuje tej wojny na sobie, czy też w sensie finansowym, czy też pogorszenia się stanu gospodarczego, czy pogorszenia usług, infrastruktury, czy też w tym wypadku jako obywatele mieszkający na terenie obwodu kurskiego w sposób fizyczny spadających pocisków rakietowych, bomb, artylerii i obecności żołnierza ukraińskiego w ich miastach, wsiach i innych miejscowościach, do tego momentu Putin może prowadzić tą wojnę w nieskończoność. Tak naprawdę Putin na tą wojnę ma fundusze, pomimo tego, że nawet Deripaska, oligarcha rosyjski, ostatnio mówił, że ta wojna jest bezsensowna i te miliardy, setki miliardów dolarów, które Federacja Rosyjska wydaje na tę wojnę, są wydatkami bezsensownymi, że trzeba prowadzić do zawieszenia broni, to Putin może, tak jak powiedziałem, prowadzić w nieskończoność, pozyskiwać z tych depresyjnych regionów Rosji tych, którzy za te pieniądze są w stanie stać się właśnie tym, czym są, czyli takim narzędziem w rękach Rosji. Arturze, rzeczywiście to stwierdzenie, i to można chyba rozszerzyć, że właściwie może Ukraińcy nas przyzwyczają do tego, że wojna powinna się toczyć i będzie się toczyć nie na terenie Ukrainy, ale na terenie Federacji Rosyjskiej. Na razie jednak tragiczne wiadomości z obwodu donieckiego, o których wspominał też Dmytro, bliskie nam, Dmytrze, miasto, które poznaliśmy i które wtedy było już ostrzeliwane. Dzisiaj Konstantyniwka, znowu spadły rosyjskie pociski, tym razem absolutnie na infrastrukturę cywilną, market
oddział Nowej Poczty. W tym momencie niestety to nie może być nie całkowity bilans, ale 14 osób zginęło, 43 osoby są ranne, zniszczone sklepy, budynki prywatne zniszczone, a nawet jakaś myjnia samochodowa, po prostu infrastruktura miasta, ale przede wszystkim mieszkańcy tego miasta, którzy zaginęli w wyniku kolejnego rosyjskiego ataku, więc ta odpowiedź Ukrainy, jaka by nie była, to i tak to nie są nawet proporcjonalne działania w stosunku do tego, co Federacja Rosyjska po prostu wyczynia, robi na terenie Ukrainy i oczywiście na to wszystko sobie zasłużyła i co do tego na pewno nie mamy wątpliwości. Dmytro Antoniuk wspomniał prezydenta Zełenskiego, że to trochę akcja w jego stylu, a nie wiem, czy wydaje mi się, że Piotr chciał coś dodać. Ja bym chciał coś jeszcze dodać. Ja bym chciał dodać a propos prezydenta Zełenskiego zresztą, że około kwadransa temu ukazał się jego tweet, w którym podziękował Joe Bidenowi i obu partiom w kongresie za kolejny ogłoszony dzisiaj pakiet pomocy militarnej Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy, więc dzisiaj ogłoszony, a jednak to wkroczenie do obwodu kurskiego trwa już od 2 dni, więc jednak Stany Zjednoczone uznają chyba, że można je wesprzeć militarnie. Przypomniała mi się jeszcze jedna kwestia, którą chciałem poruszyć, jeśli chodzi o ten aspekt propagandowy, aspekt narracyjny tego wkroczenia ukraińskiego. Ukraina pokazuje też, że można wojnę toczyć inaczej, że oskarżenia Rosji o zbrodnie na ludności cywilnej, o co Rosja regularnie oskarża Ukrainę, podając to jako pretekst do swoich działań wojennych, Ukraina pokazuje, że wchodzi na terytorium rosyjskie i tego nie robi. I to widzą to Rosjanie, bo do nich to dociera gdzieś przez te kanały telegramowe, przez tych blogerów, że tutaj wchodzą Ukraińcy i nie mordują ludności cywilnej, nie grabią domów, nie niszczą, nie palą, tylko zajmują po prostu i jakby dają normalnie żyć, ewakuować się mieszkańcom, nie ostrzeliwują kolumn z ludnością cywilną, a myślę, że to też w pewnym sensie może mieć dla Ukrainy znaczenie właśnie w wymiarze propagandowym, w tym wymiarze informacyjnym, między innymi też na kierunku zachodnim, ale może też spowodować ferment w samej Federacji Rosyjskiej, gdzie jednak obywatele Rosji będą widzieć, że Ukraina nie jest taka, jak Putin to przedstawia, jak Kreml to przedstawia. Chociaż musimy pamiętać, że wojna niestety jest brutalna i tę brutalność czasami widać z obu boków, ale nie ulega żadnej wątpliwości, że wojna w wykonaniu Rosji to jest po prostu czyste barbarzyństwo, sadyzm pozbawiony jakiegokolwiek uzasadnienia. Ale powróćmy do tego filmu, który znalazł Artur Jacques, bo jak już powiedzieliśmy, to nie Artur Jacques znalazł? Myślałem, że to Artur Jacques. No to proszę się przyznać, kto znalazł prezydenta Zełenskiego? To Ja znalazłem. Dmytro Antoniuk. Mówiłeś o prezydencie Zełenskim. No to co możemy powiedzieć, uprzedzając ten film, możemy powiedzieć, że prezydent Zełenski był prorokiem akcji ze strzałami na terenie Federacji Rosyjskiej. Tak, ten filmik to jest po prostu krótki cytat z jego wystąpienia w kabarecie w 2013 roku, jeszcze przed tym, jak Rosja wkroczyła na Krym, okupowała nasz półwysep i przed rozpoczęciem tej wojny. No i proszę zobaczyć, chyba będzie zrozumiałe, co tutaj powiedział przyszły prezydent Ukrainy. Привіт. Я їду в Росію. Стрілять. Так почало. Привіт. Я їду в Росію. Стрілять. Po prostu. Почалось. Привіт. Я їду в Росію. Zazwyczaj wystąpienia prezydenta Zełenskiego w kabaretach wywołują u mnie nie uśmiech, tylko różne inne reakcje, ale to muszę przyznać szczerze, że mocno mnie rozbawiło i oczywiście kontekst też bardzo mnie rozbawił. Nie znam całego sketchu, ale ten fragment fantastycznie wpisuje się w tę sytuację. Tekst jest tak prosty, że na pewno Państwo zrozumieliście. Artur Jacques. Czyli Łukaszenka
Łukaszenko mówił prawdę, że on wiedział, z którego kierunku przygotowywało się natarcie, więc już wtedy to natarcie z terenu Ukrainy było przygotowane i ukraińscy naziści, żydobanderowcy i inni Hazarzy chcieli biedny słowiański, rosyjski naród, słowiańskich Buriatów. Od dawna przygotowywana wielka operacja, Ale- Piotrze. Ja tylko zwrócę uwagę, że rzeczywiście ta operacja ukraińska wywołała absolutnie falę memów, falę zabawnych filmików. Zresztą zachęcam do zobaczenia na naszym kanale Czarne Niebo News na Twitterze. Tam dużo z tego, no część z tego umieszczamy. Dużo ma też niecenzuralne treści, więc nie możemy ich tak tutaj puścić, ale jest bardzo dużo zabawnych filmików, zabawnych materiałów, które się pojawiają. Jeden z naszych stałych komentatorów dzisiaj napisał do mnie, że oto pojawiła się szansa, żeby wreszcie na spokojnie odwiedzić Federację Rosyjską, więc panowie, być może uda nam się odwiedzić teren Federacji Rosyjskiej, a może tak jak powiedział wcześniej bodajże Artur, Kurskiej Republiki Ludowej, później tej Białgorodzkiej Republiki Ludowej. No i nie zapominajmy o Kubaniu przecież, no to czas najwyższy też, mam nadzieję, że ukraińska armia też o Kubaniu nie zapomina. Proszę Państwa, my też zapraszamy, żebyście Państwo nie zapomnieli. Wszystkie nasze apele cały czas są aktualne. patronite.pl/Czarne Niebo. Zapraszamy do wsparcia naszej działalności, do wsparcia naszych podcastów, naszych filmów. Zapraszamy na nasz Twitter, do naszych mediów społecznościowych. No i tym wydaniem specjalnym wraca nasz tygodniowy podcast. Jak widzicie Państwo, też w innej trochę formie technologicznej, o którą oczywiście dba Lech Rustecki, który właśnie teraz mnie przełączył na wielki ekran, a teraz się pojawił Artur Żak. Lech Rustecki ma jakiś na pewno w tym plan. My dzisiaj już Państwu mówimy, dla porządku reporterskiego musimy to powiedzieć, bo kilka razy użyliśmy sformułowania teraz, dzisiaj, 15 minut temu. Dzisiaj nagrywamy, czyli 9 sierpnia w godzinach wieczornych. Ja nagrywam z takiej altanki na dworze, słyszę świerszcze, słyszę przyrodę, jest już ciemno, pewnie będą dzisiaj widoczne meteoryty, można oglądać niebo. Zawsze lepiej wyglądają niż spadające rakiety, których dzisiaj na terenie Ukrainy na pewno nikomu nie życzymy. Z Kijowa żegna się Dmytro Antoniuk. z Lwowa, Kłania się Artur Żak. z Lublina. Piotr Mateusz Bobołowicz. No i nasz tajemniczy głos i zdjęcie. Mogę Państwu powiedzieć, że ja wiem, gdzie to zdjęcie było zrobione i ono było zrobione na pięknym obszarze Ukrainy, a za tym zdjęciem kryje się i żegna się dzisiaj A o tym jeszcze usłyszymy, o tym zdjęciu. Lech Rustecki, pracować z profesjonalistami to prawdziwa przyjemność.